Cześć, witam was serdecznie, Krzysiek Wojteczko, kłaniam się nisko. Dziś chciałbym, żebyśmy rzucili okiem po raz drugi bodajże, jeżeli chodzi o materiały na YouTubie, na wtyczkę WP Vivid. Do czego służy ta wtyczka? Wtyczka służy przede wszystkim do ochrony naszej pracy, a więc z jednej strony jest w stanie wygenerować nam kopię bezpieczeństwa, plus nawet w wersji bezpłatnej możemy te kopie bezpieczeństwa wysyłać sobie na zewnętrzne chmury typu Dropbox, typu Google Drive, Microsoft OneDrive, a nawet Amazona. Dodatkowo oprócz możliwości tworzenia kopii bezpieczeństwa mamy także opcje pozwalające na migrację strony pomiędzy jedną lokalizacją a drugą i to już właśnie chyba te 2-3 lata temu na filmie pokazywałem. Natomiast to nie wszystko, bo od tego czasu wtyczka dość mocno się zmieniła, dość mocno też się rozbudowała. Mamy także możliwość tworzenia tak zwanych snapshotów bazy danych, co jest bardzo, bardzo wygodne w momencie, kiedy przeprowadzamy jakąś czynność, co do której nie mamy pewności, czy przypadkiem nie wywali nam strony i na przykład nie wprowadzi do bazy danych jakiegoś śmietnika totalnego, no to w takiej sytuacji oczywiście warto jest taki snapshot sobie wykonać i to w przypadku tej wtyczki robimy jednym kliknięciem, dosłownie chwilę poczekamy, no wiadomo, w zależności od tego, jak duża baza jest, snapshot zostanie wygenerowany i możemy śmiało sobie eksperymentować, w razie czego błyskawicznie z tego snapshota będziemy w stanie odtworzyć naszą bazę do poprzedniej jej wersji. Wiadomo, takie czynności najlepiej jest przeprowadzać na środowisku testowym, czyli jakimś poligonie doświadczalnym, no ale gdyby wam się zdarzyło, że będziecie chcieli jakieś poważniejsze zmiany wprowadzać na stronie produkcyjnej, to taki snapshot może wam czasami uratować życie. Co jeszcze? No możemy tworzyć stagingi, czyli możemy tworzyć sobie właśnie takie kopie 1:1 naszej strony, na których będziemy mogli eksperymentować dowoli bez obawy, że coś niedobrego wydarzy się na naszej stronie produkcyjnej. No i to oczywiście jeszcze nie wszystko, tak? Mamy tam na przykład narzędzie, przy pomocy którego będziemy mogli przeanalizować naszą bibliotekę mediów w poszukiwaniu obiektów, które nie są, czyli na przykład obrazków, które nie są wykorzystywane nigdzie na naszej stronie. No i w ten sposób będzie można na przykład zadbać o większą higienę tego miejsca naszej witryny. Także serdecznie zapraszam, pokażę wam, co się zmieniło, pokażę wam, jakie nowości są w WP Vivid i w ogóle podejrzewam, że wielu z was po raz pierwszy tą wtyczkę zobaczy i być może zainteresujecie się akurat tym rozwiązaniem, bo naprawdę jest godne polecenia. Zanim przejdziemy do konkretów, gorąco zachęcam was do subskrypcji tego kanału, także kliknijcie poniżej w przycisk subskrybuję i nie zapomnijcie o łapce w górę. To jest taka motywacja dla mnie do tego, żeby tworzyć kolejne materiały, jeżeli widzę, że rzeczywiście to, co tworzę, wam się podoba. Także z góry wam za łapki w górę mocno dziękuję. Natomiast jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie i wtyczkę WP Vivid, no to tutaj dotkniemy jej w dwóch wersjach, tak? Czyli najpierw zrzucimy okiem, jak wygląda wersja bezpłatna i jakie daje nam możliwości, przynajmniej te podstawowe. Natomiast później rzucimy okiem też na to, co potrafi wtyczka płatna. I tutaj dobra wiadomość jest taka, że w opisie znajdziecie kupon rabatowy, więc jeżeli kogoś zainteresuje wersja płatna, jak najbardziej z tego rabatu możecie skorzystać. Także zerkamy na naszą stronę. Jak widzicie, pozwoliłem już sobie zainstalować wtyczkę WP Vivid Backup. Tutaj mamy ją na liście zainstalowanych wtyczek, a tuż pod nią jest jej wersja Pro. Więc to zainstalowałem z repozytorium WordPressa standardowo poprzez dodanie wtyczki z tego poziomu. Natomiast tą musiałem pobrać sobie ze strony producenta i tutaj wrzucić manualnie. No też klikam dodaj wtyczkę, później wysyłam ją na serwer. Więc to nie będę tego pokazywał, bo zakładam, że większość z was wie, w jaki sposób wtyczkę w WordPressie zainstalować. Więc pomijam ten aspekt. Natomiast rzućmy okiem na tym etapie, co oferuje nam wtyczka w wersji bezpłatnej. Później szybki rzut oka na to, co oferuje nam wtyczka w wersji Pro. No więc popatrzmy, przede wszystkim po zainstalowaniu i po aktywacji wtyczki widzimy w tym miejscu zakładkę WP Vivid Backup i możemy przejść właśnie do backupów i do ich odtwarzania, możemy przejść do snapshotów naszej bazy danych, możemy przejść do stagingu, czyli do narzędzia, przy pomocy którego będziemy mogli wykonać kopię 1:1 naszej witryny, czyli taki poligon doświadczalny, na którym będziemy mogli eksperymentować bez obawy, że coś niedobrego wydarzy się na naszej stronie produkcyjnej. Eksport i import
import. Tu chodzi o na przykład wyeksportowanie wpisów czy stron naszej witryny i zaimportowanie ich gdzieś tam w innym miejscu, na innej na przykład stronie. Później mamy Image Cleaner, czyli jest to narzędzie, przy pomocy którego będziemy mogli oczyścić bibliotekę mediów z obrazków, których po prostu nie używamy, więc bardzo, bardzo przydatne. I przejście do ustawień. Dodatkowo w górnym pasku narzędziowym też widzimy możliwość szybkiego przejścia do tych określonych działów wtyczki. No nie ma tutaj ustawień, tak, ale mamy backupy, mamy stagingi, eksport, import i mamy zarządzanie obrazkami, może nie tak, nie zarządzanie, tak, czyli czyszczenie obrazków w bibliotece mediów. Dobrze, więc przechodzimy, WP Vivid, przechodzimy do pierwszej zakładki, czyli kopie zapasowe i ich odtwarzanie. Co tutaj widzimy? Przede wszystkim możemy zdecydować o tym, co tak naprawdę będziemy chcieli zarchiwizować. Czy będziemy chcieli zarchiwizować całość, czyli bazę danych, a także wszystkie pliki naszego WordPressa, czy może będziemy chcieli zarchiwizować wyłącznie pliki WordPressa albo wyłącznie bazę danych. Takie 3 opcje tutaj mamy dostępne. 4. opcja dostępna jest dla użytkowników w wersji płatnej. Pozwala ona już precyzyjnie wybrać, co konkretnie chcemy zarchiwizować. No dobrze, a po prawej stronie w tym miejscu możemy zdecydować o tym, gdzie ta nasza kopia zapasowa ma być przechowywana. Domyślnie, jak widzicie, będzie ona zapisana lokalnie na naszym koncie hostingowym, ale tak naprawdę powinniśmy wybierać drugą opcję, która w wersji bezpłatnej tej wtyczki jest dla nas dostępna. Co oznacza, że jeżeli sobie wybierzemy drugą opcję, czyli przechowywanie danych na zewnątrz, będziemy mogli je zapisać gdzieś tam na zewnątrz poprzez FTP, na protokole SFTP. Będziemy mogli wysłać te dane na przykład do Google Drive, tu widzimy, mamy Dropboxa, mamy Microsoft OneDrive. Dlaczego jest to podświetlone? Bo akurat tę zdalną lokalizację tu skonfigurowałem, więc widzimy, że ona jest aktywna i właśnie do tej lokalizacji zostanie ta kopia, gdy ją utworzymy, przesłana. Później mamy jeszcze Amazona, mamy jeszcze DigitalOcean, no i tyle, jeżeli chodzi o wersję bezpłatną, ale to i tak jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. W wersji płatnej jeszcze jest więcej opcji na tym polu, także rzucimy na to też okiem. Dobrze, i teraz załóżmy, że sobie wybraliśmy, dobra, całość, nasza strona razem z bazą danych będzie wysyłana na zewnątrz, no to wystarczy, że klikniemy sobie Backup Now i teraz pozostanie nam chwilę poczekać, to długo nie będzie trwało, bo to jest maleńka strona, więc ta kopia za chwileczkę zostanie nie tylko wygenerowana, ale w ślad za tym zostanie przesłana na serwery Microsoftu i tak też właśnie się stało. Mamy potwierdzenie, że nasza wtyczka wygenerowała kopię zapasową. Tutaj widzę, że mam krona akurat dla tej strony wyłączonego, tego krona WordPressowego, więc tym komunikatem u góry się nie przejmujemy. Poniżej, popatrzmy, widzimy, jest kopia zapasowa utworzona. Mamy też informację, że ona została utworzona w Microsoft OneDrive i możemy sobie tą kopię pobrać, jeżeli chcemy, na swój komputer. Możemy też tym przyciskiem ją odtworzyć, tak? Jeżeli taka potrzeba się pojawi. Więc tutaj te nasze kopie zapasowe będą widoczne. No dobrze, tyle jeżeli chodzi o tę taką podstawową zakładkę dotyczącą kopii. Przechodzimy do kolejnej, czyli do... Druga zakładka daje nam możliwość zaplanowania kopii zapasowych, czyli wdrożenia automatyzacji. Nie będziemy musieli manualnie gdzieś tam zaglądać co jakiś czas, żeby sobie ją utworzyć. Wystarczy, że aktywujemy sobie w tym miejscu zaplanowane kopie zapasowe, no i poniżej będziemy mogli określić kiedy, czy też z jaką częstotliwością, na przykład raz na 12 godzin, dziennie raz, albo raz na tydzień i tak dalej, więc to możemy sobie tu skonfigurować. No więcej opcji dostępnych jest w wersji Pro, tak jak widzicie. Możemy też zdecydować o tym, czy te automatyczne kopie będą przechowywały całość, czy to może będą tylko kopie dotyczące samych plików WordPressa, tudzież samej bazy danych, albo dla użytkowników wersji Pro jest to także możliwość precyzyjnego określenia tych obszarów, które chcemy przy wykorzystaniu właśnie tej automatyzacji sobie archiwizować. No i mamy również to, co widzieliśmy wcześniej. Możemy zdecydować, czy te kopie automatyczne będą zapisywane lokalnie, czy będą zapisywane zdalnie. Oczywiście zdalnie wybieramy. Dlaczego w ogóle zdalnie? Dlaczego ja Wam sugeruję, żebyście przechowywali te kopie zdalnie? No podejrzewam, że wielu z Was już dokładnie wie. Gdyby się zdarzyło coś niedobrego, a takie rzeczy się zdarzają, na przykład w 2021 roku była
w serwerowni OVH dość poważna sytuacja. Serwerownia spłonęła, jedna z ich serwerowni spłonęła w zasadzie doszczętnie, co równało się z utratą ogromnej ilości serwerów i ogromnej ilości danych, jakie na tych serwerach były przechowywane. No i teraz gdybyście sobie wyobrazili sytuację, kiedy to przechowujecie te swoje kopie bezpieczeństwa lokalnie i czujecie, że niby jesteście bezpieczni, ale nagle okazuje się, że wydarzyła się taka sytuacja, która spowodowała, że zniknęła wasza strona i zniknęły wasze kopie jednocześnie, bo przecież to wszystko jest w jednym miejscu. Duży problem, prawda? No cóż, praca, czasami na przykład wielu lat, idzie wtedy do kosza. Przykre. No natomiast jeżeli będziemy przechowywali kopie zapasowe zdalnie, no to wtedy nawet gdyby serwerownia spłonęła, nie wiem, jakaś bomba tam spadnie, będzie powódź, no cokolwiek, jakiś kataklizm totalny, no to mamy ten komfort, że kopia nasza zapasowa jest przechowywana gdzieś indziej, tak? Czyli powiedzmy serwerownię mamy w Europie, a na przykład kopia zapasowa może być przechowywana gdzieś jeszcze poza Europą. Albo nawet w Europie, tylko w innym powiedzmy kraju. Więc takie możliwości tutaj nam daje przechowywanie zdalne i sugeruję wam, żebyście zawsze z tego korzystali. Zdaję sobie sprawę z tego również, że wiele wtyczek do tworzenia kopii zapasowych takiej możliwości w wersji bezpłatnej wam nie oferują, natomiast WP Vivid to ma. I to ma w całkiem sporym zestawie, bo to nie jest tak, że gdzieś powiedzmy FTP-em tylko będziemy mogli sobie wysłać, ale właśnie mamy Google Drive, mamy Microsoftu, mamy Amazona, mamy Dropboxa, więc jest naprawdę fajnie. Dobrze, więc tak to bym sobie skonfigurował, gdybym robił to dla siebie, taką automatyczną archiwizację danych naszej strony. Załóżmy, że sobie zapiszę. No i teraz możemy śmiało przejść do kolejnej zakładki, czyli do Auto Migration. Zakładka automatycznej migracji, czyli przeniesienia strony z jednej lokalizacji do drugiej, nie jest tu jedyna. Tak naprawdę w tym procesie wykorzystujemy dwie zakładki. Drugą zakładką jest klucz w tym miejscu. I już wytłumaczę, jak to działa. Instalujesz sobie WordPressa, czystego WordPressa w lokalizacji, do której będziemy chcieli przenosić tą naszą stronę. Tak, czyli czysty WordPress jest tam zainstalowany. Do tego oczywiście wrzucamy wtyczkę WP Vivid. Następnie przechodzimy na tej świeżej stronie, czystej stronie, tutaj do zakładki klucz i klucz generujemy. Dodatkowo jeszcze można sobie określić, jaki będzie miał czas ważności ten klucz, albo 2 godziny, albo 8 godzin, albo 24 godziny. No wiadomo, że jeżeli robimy to w tym momencie, wiemy, że zaraz to będziemy dalej przerzucali, to śmiało można wybrać sobie ten najkrótszy czas ważności. I klikamy w przycisk wygeneruj. Generuje nam się specjalny klucz, który następnie sobie kopiujemy, wracamy do naszej strony źródłowej, czyli do tej strony, którą będziemy przerzucali i tam przechodzimy do zakładki Auto Migration. Wklejamy klucz wygenerowany na naszej stronie docelowej, zapisujemy zmiany i następnie będziemy mogli wygenerować kopię zapasową, która automatycznie zostanie przesłana na miejsce docelowe. Także takie ułatwienie eliminujące konieczność powiedzmy pobierania wygenerowanego backupu, a później ładowania go na tym nowym serwerze, gdzie będziemy chcieli tą stronę przenieść. Więc jest to fajny mechanizm automatyzujący ten proces, no przynajmniej w pewnej jego części. Zakładka Remote Storage to jest nic innego jak miejsce, gdzie skonfigurujecie połączenie pomiędzy wtyczką WP Vivid a miejscem docelowym, zdalnym miejscem docelowym, gdzie będą zapisywane kopie zapasowe, jakie utworzycie przy wykorzystaniu tej wtyczki. Czyli mamy Google Drive, mamy Dropboxa, mamy Microsoft, Amazona, DigitalOcean, FTP, SFTP. No i tu poniżej, jak troszkę przeskrolujemy, to widzimy miejsca czy też lokalizacje, które już sobie skonfigurowaliśmy i które są gotowe do wykorzystania. Pozwoliłem sobie wcześniej Microsofta tutaj dodać, natomiast teraz możemy dodać Google Drive, żebyście zobaczyli, jak ten proces tego połączenia wtyczki razem z naszym kontem na Google Drive działa. Zresztą bardzo podobnie działa to w przypadku Microsoftu, Amazona czy Dropboxa, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo podobny proces. No więc, żebyśmy mogli dodać sobie tutaj nasze konto Google Drive, to klikamy w przycisk autoryzacji z Google Drive, logujemy się, czy też wybieramy nasze konto na Google Drive, godzimy się na odpowiednie uprawnienia, które wtyczka otrzymuje w związku z tą konfiguracją, czyli po prostu wtyczka będzie miała uprawnienia do tego, żeby zapisywać dane na waszym koncie Google Drive. Idziemy dalej. No i teraz
no to nas wylogowało, możemy się ponownie zalogować. Pozostaje nam wprowadzenie unikalnej nazwy dla tego połączenia. No i załóżmy, nie będę teraz nic wymyślał, wpiszę po prostu Google. Klikam Add Now i w tym momencie widzimy, że już mamy oprócz Microsoft, mamy także dysk Google. A więc jeżeli przejdziemy sobie do backupów, to widzimy, że jeżeli teraz byśmy utworzyli backup zdalny, to zostanie on zapisany właśnie na Google Drive. Jeżeli przejdziemy sobie do konfiguracji zaplanowanych kopii zapasowych, to również widzimy, że będą te kopie wysyłane na Google Drive. Jeżeli byśmy się chcieli teraz przełączyć ponownie na Microsoft, to nie musimy usuwać Google Drive. Wystarczy, że przejdziemy sobie do zakładki Remote Storage i tutaj checkbox dla Microsoftu. Zapisujemy zmiany, no i w tym momencie jeżeli wrócimy sobie do backupów, to już widzimy, że nie Google Drive, ale Microsoft jest miejscem docelowym. Pozostałe zakładki w tym miejscu pozwalam sobie pominąć. Tu jeżeli będziecie zainteresowani, to oczywiście sobie zerkniecie po zainstalowaniu tej wtyczki. No, zwłaszcza możecie zerknąć na zakładkę z ustawieniami, gdzie jeżeli okaże się taka konieczność, możecie te konfiguracje jakoś tam sobie pod siebie zmodyfikować. Natomiast my w tym momencie przechodzimy w inne miejsca, a mianowicie do snapshotów. Snapshotów naszej bazy danych, migawek naszej bazy danych, czy też kopii po prostu zapasowej naszej bazy danych. Więc jeżeli sobie w to miejsce klikniecie, to od razu widzicie duży przycisk Create a Snapshot i w momencie, gdy na nim klikniemy, po chwili baza danych zostanie zarchiwizowana. Tak też się stało. Poniżej widzimy, że jest data, godzina i przycisk, to co jest najważniejsze, umożliwiający nam jej odtworzenie. No właśnie, więc w taki sposób tworzymy snapshoty. Pytanie, po co w ogóle to jest, tak? Bo przecież moglibyśmy przejść tutaj do backupów, prawda? Moglibyśmy przejść tu w to miejsce, wybrać sobie tylko bazę danych i utworzyć backup. Moglibyśmy? No moglibyśmy, pewnie, że tak. To jakby nie ma najmniejszego problemu. Jeżeli chodzi o snapshoty, po prostu mamy krótszą ścieżkę. Jeżeli chcemy wygenerować sobie samą bazę danych, to oczywiście wchodzimy w to miejsce i klikamy Create Snapshot, a dodatkowo jeszcze w ustawieniach możemy sobie aktywować Quick Snapshot. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. Ten Quick Snapshot pojawia nam się tu u góry, na pasku narzędziowym, czyli pracujemy z WordPressem i w pewnym momencie stwierdzamy, dobra, teraz będę przeprowadzał operację ryzykowną. Nie wiadomo, co się wydarzy. No i w takiej sytuacji po prostu klikamy sobie wtedy w Snapshot. Możemy go jakoś tam nazwać, jeżeli chcemy. Create Now, chwileczkę poczekamy i już widzimy, snapshot został utworzony, możemy śmiało zacząć działać, tak? W razie czego, gdyby się coś nie udało, to z tego snapshota będziemy w stanie bazę błyskawicznie odtworzyć, tak? Tutaj ja tylko odświeżę, tak? Żebyśmy widzieli, że rzeczywiście ten drugi snapshot nam się utworzył razem z tą naszą nazwą, z tym naszym komentarzem. Tak to działa, także naprawdę bardzo, bardzo sympatyczne narzędzie, bo nie musicie tworzyć kopii zapasowej całej waszej witryny, tylko po prostu błyskawicznie jesteście w stanie wygenerować kopię tylko i wyłącznie bazy danych, a baza danych jest w WordPressie najważniejsza, bo tutaj są przechowywane wszystkie kluczowe dane, czyli mamy, poza treściami oczywiście, mamy tutaj wszystkie dane związane z konfiguracjami, wtyczek, motywu i tak dalej, więc to jest najważniejsze miejsce, czyli najważniejszy zestaw danych, jakie macie na swojej stronie i o bazę danych, o kopię bazy danych przede wszystkim powinniście dbać. Ja na przykład miałem taką sytuację, no to już tam było chyba ze 2 lata temu, albo może jeszcze dawniej, że przyszedł do nas klient i mówi, słuchajcie, gdzieś tam przestałem prowadzić swoją stronę, a chciałbym do niej wrócić, tylko mam samą bazę danych. Nie mam w ogóle plików, mam tylko bazę danych. Czy jestem w stanie cokolwiek z tego odtworzyć? No i teraz pewnie moglibyście pomyśleć, no tak, sama baza danych to się nie da, bo to jeszcze pliki są potrzebne, ale właśnie się da. Wymaga to większego nakładu pracy, ale po prostu sprawdzamy, bo to możemy też sprawdzić w bazie danych informacje na temat tego, jakie wtyczki tak naprawdę były zainstalowane. Można sobie takie informacje z bazy danych wyciągnąć. Później instalujemy sobie te wtyczki, idealnie jeżeli one będą w tej samej wersji, w jakiej tam mamy zarejestrowane w bazie danych, a później możemy sobie po prostu tą bazę danych odtworzyć i tak na dobrą sprawę będziemy mieli full zestaw, tak? Czyli będziemy mieli po prostu odbudowaną naszą stronę. Zawsze mogą się pojawić jakieś tam drobiazgi, które gdzieś tam trzeba będzie jeszcze manualnie sobie dopieścić, ale generalnie mając bazę danych będziemy w stanie odbudować naszą stronę. Natomiast jakbyśmy mieli same pliki naszego WordPressa bez bazy danych, no to tak? Niestety, ale wiele byśmy nie zdziałali. Więc pamiętajcie, że baza danych jest najważniejsza. Tu gdybyśmy przeszli do ustawień, to oprócz aktywacji tego przycisku u góry mamy też możliwość zdecydowania o tym,
jaka będzie retencja tych naszych snapshotów, czyli ile tych wersji będziemy przechowywali. Tu mamy domyślnie 6. Im mniej, tym lepiej. Zresztą nawet tutaj mamy też taką sugestię od nich, żeby jednak niewielkie ilości tych snapshotów przechowywać, więc na przykład moglibyśmy sobie ustawić 3. No bo wyobraźcie sobie sytuację, że wykorzystujecie snapshoty tylko wówczas, kiedy rzeczywiście jest taka potrzeba, czyli podejmujecie działanie ryzykowne. No to tworzycie snapshot i on tylko wam jest potrzebny na tą chwilę, więc nie ma sensu przechowywania w tym miejscu snapshotów w nie wiadomo jakich ilościach, tylko wystarczy, że to będą na przykład te 3 ostatnio wygenerowane kopie, tak? I do nich w razie czego można będzie wrócić. Także temu służą snapshoty. Przechodzimy w takim razie do kolejnej sekcji, a mianowicie staging. Czym jest staging? To nic innego jak klon naszej strony. Kopia 1:1, ale nie kopia w takim sensie, jak i do tej pory widzieliśmy, czyli mamy archiwum, które jest spakowane i gdzieś tam przesłane na przykład na Google Drive, tylko jest to kopia naszej strony, która funkcjonuje, gdzie możemy sobie poklikać po podstronach, gdzie możemy się zalogować do panelu administracyjnego i gdzie możemy eksperymentować, bo o to przede wszystkim chodzi. Czyli sytuacja, kiedy powiedzmy chcemy zainstalować jakąś nową wtyczkę i chcemy w ogóle sprawdzić, czy będziemy w stanie ją zaimplementować i czy ta implementacja będzie miała ręce i nogi. No to nie robimy tego na stronie produkcyjnej, bo wiadomo, że to nie będzie jej służyło, tylko właśnie tworzymy sobie klona i na tym klonie robimy taką instalację i tą wtyczką się bawimy. Albo może być też przypadek, kiedy powiedzmy zdecydujemy się zmienić motyw. No to nie będziemy tego motywu zmieniać na naszej stronie produkcyjnej, tylko musimy zrobić sobie klona naszej strony i na tym klonie ten motyw będziemy zmieniali i na tym klonie będziemy sobie to wszystko później dostosowywali, bo jak wiecie, zmiana motywu bardzo często sprawia, że nam strona się rozsypuje, więc trzeba ją sobie gdzieś tam na nowo trochę poukładać. Więc na produkcyjnej wersji nie, czegoś takiego nie robimy. Więc temu, tak oczywiście w dużym uproszczeniu służą stagingi, służą klony. I taki klon możemy tutaj wykonać. Jeżeli na koncie hostingowym macie taką możliwość, na przykład na dithost.pl jest możliwość z poziomu konta hostingowego wygenerowania kopii takiej 1:1, takiego klona dla waszej witryny WordPress, no to oczywiście to pewnie was nie będzie interesowało, ale w dużej mierze dostawcy hostingu nie oferują takich narzędzi. Co oznacza, że jeżeli będziecie sobie chcieli stworzyć takiego klona i zrobić to szybko i wygodnie, no to ta wtyczka z pewnością wam to ułatwi. No dobra, więc spróbujemy takiego klona zaraz sobie wygenerować. Rzućmy okiem jeszcze na te 3 zakładki. Tu będziemy mieli listę klonów. Może być ich więcej niż tylko jeden. Druga zakładka służy do tworzenia właśnie takiego klona. Trzecia zakładka służy do tworzenia takiej czystej strony bazującej na WordPressie, czyli można by było powiedzieć, że to będzie osobna instalacja WordPressa, ale ona może wykorzystać zasoby tej naszej strony źródłowej, bo nawet popatrzcie tutaj poniżej, możemy zdecydować, że ta nowa strona, która będzie tu wygenerowana, będzie miała na przykład nie 2024 motyw, tylko 2023. Będzie miała też inny zestaw wtyczek. Widzimy, że na naszej stronie źródłowej mamy WP Vivid Backup Plugin i to jest tutaj zaznaczone, co oznacza, że jest to wtyczka aktywna, natomiast my sobie możemy na przykład tą wtyczkę wrzucić, tak? Drugą, czy jakiś inny zestaw wtyczek, to sobie po prostu checkboxami zaznaczamy. Więc tak też można oczywiście zrobić, natomiast taka kopia w 100% 1:1, no to w przypadku tworzenia właśnie stagingu. I teraz klikając na Create a Staging Site, przechodzimy do tej drugiej zakładki i nie możemy zdecydować o lokalizacji, a więc mamy albo główny folder, gdzie WordPress jest zainstalowany, albo możemy takiego klona zainstalować, czy też utworzyć wewnątrz folderu WP Content, tudzież jeżeli mamy wersję Pro, możemy utworzyć taką kopię na jakiejś subdomenie. Dalej mamy nazwę folderu, więc tu też możemy sobie zmodyfikować nazwę folderu, do którego oczywiście taki klon zostanie wgrany. Później mamy prefiks dla tabeli, więc możemy sobie ten prefiks tutaj zmodyfikować i 2 opcje. Albo będziemy mieli instalację tak naprawdę tego naszego klona w taki sposób, że tabele bazy danych po prostu pozostaną w tej samej bazie, w której działa nasza wersja produkcyjna, albo możemy przy tworzeniu stagingu utworzyć zupełnie nową bazę danych, czy też podajemy tutaj, bo wcześniej musimy sobie tą bazę danych utworzyć, niestety to narzędzie nam tej operacji nie wykona, ale bazę danych sobie tworzymy i tu po prostu wprowadzamy dane, nazwa bazy, nazwa użytkownika, jego hasło, no i oczywiście host. I wtedy test connection, jeżeli wszystko się zgadza, podaliśmy poprawne dane, no to wtedy ten nasz klon będzie korzystał z niezależnej bazy danych.
I to tak naprawdę bym wam sugerował zrobić, jeżeli będziecie wykorzystywali właśnie staging wtyczki WP Vivid, czyli nie wrzucacie sobie tabel bazy danych, czyli nie powielacie tych tabel w ramach jednej bazy danych WordPressa, tylko po prostu zróbcie to na osobnej bazie. To też chodzi trochę o higienę tej waszej głównej bazy danych WordPressa. No i w zasadzie możemy, dobra, ja teraz zostawię oczywiście wersję domyślną, bo już nie będziemy tworzyli bazy danych, tylko po prostu niech on tam nam wrzuci do tej jednej. Klikamy Create Now. OK, zatwierdzamy. No i teraz pozostaje poczekać. No, ten proces troszeczkę będzie trwał, w zależności od tego, jak dużo mamy witrynę, to albo krócej, albo nie. No tutaj widzę, że idzie sprawnie, ale teraz spowolniło, więc tak czy siak zrobię cięcie i zaraz wracamy. No i mamy to, jak widzicie, klon został wygenerowany, informacja o tym, pod jakim adresem możemy tego klona obejrzeć, więc jeżeli sobie tu klikniemy, to strona nam się uruchamia i sprawdzamy, czy rzeczywiście ten klon 1:1 się poprawnie przeniósł. U góry nie ma paska narzędziowego, co oznacza, że jesteśmy wylogowani. Dlaczego? No dlatego, że to jest po prostu niezależna strona, do której musimy się na nowo zalogować. Tu jak się cofniemy, to poniżej jest link do panelu administracyjnego, więc wprowadzamy tu login i hasło, dokładnie takie, jakie mamy na wersji produkcyjnej. No i dalej eksperymentujemy, poligon doświadczalny. Jeżeli macie wersję Pro tego rozszerzenia, wówczas możecie skorzystać też z tej opcji poniżej, czyli jeżeli wprowadzicie sobie jakieś modyfikacje na waszym klonie, a później zechcecie te modyfikacje przenieść na stronę produkcyjną, to właśnie w tym miejscu taką czynność można będzie wykonać w sposób zautomatyzowany. No jeżeli jest dostępna tylko i wyłącznie wersja bezpłatna, no to klona wykonacie, będziecie mogli na nim eksperymentować, ale później, jeżeli będziemy chcieli to przerzucić sobie na stronę produkcyjną, no to powiedzmy, że manualnie trzeba będzie to zrobić, albo no po prostu te czynności jeszcze raz wykonamy na stronie produkcyjnej, no bo na klonie okazało się, że tutaj nie wydarzy się nic złego. Jak widzicie, jesteśmy w bibliotece mediów, dodałem jeden obrazek, którego nigdzie nie użyłem, na razie, tak? Podejrzewam, że w waszym przypadku biblioteka mediów wygląda zupełnie inaczej, więc macie tutaj dużo więcej obrazków, a niektórzy z was mogą mieć ich nawet za dużo. Co to znaczy? To znaczy, że będziecie mieli obrazki, które gdzieś tam wcześniej wrzuciliście, a później okazało się, że na stronie już ich nie używacie, bo podmieniliście na jakiś inny, ale z biblioteki mediów tego poprzedniego obrazka nie usunęliście. No i tak z czasem takich obrazków, których nie używamy, może przybyć całkiem sporo i mogą one zajmować dużą przestrzeń. Więc jeżeli tak sobie zerkniecie, nie wiem, po 2, po 3 latach pracy ze stroną, to rzeczywiście może być tam tego sporo. No i teraz pytanie, czy to jest dobre? No nie jest dobre z wielu względów. Po pierwsze, zajmuje wam przestrzeń, którą można by było inaczej zagospodarować. Mowa tu oczywiście o przestrzeni na dyskach hostingu. 2, jeżeli generujecie kopie zapasowe, czy to wtyczką WP Vivid, czy jakąkolwiek inną, to taka kopia zapasowa będzie też znacznie większa niż mogłaby być. Więc po co tworzyć giganty, jeżeli można by było je odchudzić i to trochę to lepiej zoptymalizować. Więc popatrzmy na narzędzie Image Cleaner, które dostępne jest w WP Vivid. W tym miejscu ono będzie, Image Cleaner. Co przy pomocy tego narzędzia możemy zrobić? Przede wszystkim możemy przeskanować naszą bibliotekę mediów w poszukiwaniu obrazków, które nie są używane. I to teraz zrobimy. Na szczęście obrazków nie mam dużo, więc błyskawicznie jest widoczny efekt. Mamy obrazki, tak? W zasadzie to jest jeden obrazek, ale tutaj widzimy wszelkie jego odmiany, które w bibliotece mediów, czyli formalnie w folderze Uploads się znajdują, czyli rozmaite miniaturki. No i teraz pytanie, co z tym fantem zrobić? Jeżeli będziemy chcieli go gdzieś użyć, no to po prostu go użyjemy, prawda? I wtedy z tego miejsca zniknie. Gdybyśmy przeszli, powiedzmy, może w osobnej zakładce sobie uruchomimy, przejdziemy na naszą stronę główną, wejdę w edycję tej witryny i gdzieś obrazek sobie tutaj zaraz osadzimy. Jak nam się to tylko załaduje, nie będę szukał, po prostu tutaj gdzieś w tym miejscu sobie dodamy blok pod tytułem obrazek i załadujemy z naszej biblioteki mediów dokładnie to nie jest zdjęcie, to jest rzut ekranu, tak? I teraz sobie to zapiszemy. Jeżeli wrócimy do naszego narzędzia Image Cleaner, jeszcze raz przeskanujemy stronę, to okazuje się, że już tutaj nic nie ma. Wszystkie obrazki w bibliotece mediów są wykorzystywane. No więc jeszcze raz teraz wrócę w to miejsce, obrazek
usunę, zapiszę zmiany, jeszcze raz zapiszemy zmiany, wracam ponownie, skanuję jeszcze raz i ten obrazek znowu nam się pojawi jako niewykorzystywany nigdzie w ramach naszej witryny. No więc co teraz można by było zrobić? Możemy przede wszystkim wyizolować albo wszystkie obrazki, które tutaj nam się wyświetlą, albo wybrane, jeżeli sobie je zaznaczymy checkboxami. Co to znaczy wyizolować? Załóżmy, że wyizolujemy wszystkie obrazki, które tu są i zastosujemy zmiany. W momencie, kiedy je wyizolowaliśmy, to wtyczka przenosi je w inną lokalizację, czyli do innego folderu specjalnie stworzonego na potrzeby takiej izolacji. Dzięki temu na przykład możemy upewnić się w 100%, czy na naszej stronie przypadkiem czegoś nie brakuje, jakiegoś obrazka. Więc możemy sobie gdzieś tam po tej stronie poklikać. I gdyby się okazało, że jednak jakiegoś obrazka nie ma, narzędzie po prostu nie zadziałało w 100% dobrze, wtedy możemy przejść do zakładki odizolowanych mediów i tutaj wszystko znajdujemy. Teraz możemy sobie zaznaczyć jeden, drugi, trzeci obrazek i po prostu wybrać opcję pod tytułem Restore. Tak? Czyli albo wybierzemy sobie odtworzenie wybranych obrazków, albo możemy sobie przywrócić te wszystkie obrazki, które tutaj są. Natomiast mamy też opcję pod tytułem usuń wybrane obrazki i usuń wszystkie obrazki. Co to oznacza? Że no jeżeli coś takiego zrobimy, no to już nie będzie powrotu. Tak? Obrazek zostanie całkowicie usunięty z naszego WordPressa. No jeżeli będziemy chcieli go gdzieś tam ponownie użyć, no to na nowo trzeba będzie go załadować. Więc zobaczmy, tak? Wybieramy sobie na przykład Delete All Images, klikamy Apply. Automatycznie tutaj już nic nie ma w bibliotece odizolowanych mediów, a gdy przejdziemy standardowo do biblioteki mediów, no to również widzimy, że ten obraz został usunięty. Więc w taki sposób działa narzędzie Image Cleaner w WP Vivid. Chciałbym, żebyśmy teraz w takim telegraficznym skrócie rzucili okiem na to, co oferuje nam wersja Pro wtyczki WP Vivid. No przede wszystkim widzimy, że trochę interfejs się zmienił, bo już ta wtyczka w wersji Pro jest tu zainstalowana, no ale nie tylko, bo po lewej stronie widzimy więcej opcji, jakie mamy dostępne, natomiast możemy i tych opcji jeszcze tutaj dorzucić, na przykład instalując dodatkowe rozszerzenia. Możemy zainstalować optymalizację obrazków w wersji Pro, możemy zainstalować sobie staging, który tutaj akurat w tym momencie nie jest aktywny. Możemy zainstalować sobie też wtyczkę, która pozwoli nam zarządzać rolami użytkowników, ale w tym sensie, że po prostu damy danej roli użytkowników dostęp do WP Vivid albo tego dostępu nie damy, tak? Więc tutaj gdybyśmy mieli jakiś na przykład duży taki zespół, dużo tych rozmaitych ról w ramach naszego WordPressa, no to być może ta wtyczka akurat okaże się przydatna. Mamy jeszcze wtyczkę White Label, tutaj widzicie jest wtyczka White Label. Bardzo często wykorzystują ją freelancerzy, bardzo często wykorzystują taką wtyczkę, takie rozszerzenie agencje. Czemu to służy? No chociażby temu, żeby ukryć informacje o tym, kto faktycznie jest twórcą tej wtyczki. Czyli jeżeli sobie to aktywujemy, no to tak na dobrą sprawę klient, który otrzyma stronę od nas, nie będzie wiedział, że to jest wtyczka pochodząca od takiego czy innego autora. Co więcej, my nawet możemy się podpisać jako autorzy tego rozwiązania. I to jakby twórcy WP Vivid tego nam w żaden sposób nie zabraniają. No dobrze, popatrzmy co mamy po lewej stronie. Mamy manualny backup, więc w zasadzie generalnie wszystko działa w taki sam sposób jak w wersji bezpłatnej, z tą tylko różnicą, że mamy tu na przykład opcję pod tytułem Custom Content, więc możemy sobie na przykład coś wykluczyć, nie będziemy mieli w tej kopii zapasowej motywów, nie będziemy mieli wtyczek, ewentualnie tu mamy jeszcze ustawienia zaawansowane, więc moglibyśmy bardzo precyzyjnie wskazać to, co w tej kopii być powinno, a czego nie powinno być, więc tutaj takie narzędzia mamy. Idziemy dalej, eksport i import strony, zostało to rozbite na dwie takie zakładki w tym miejscu, ale ten mechanizm już znamy z wersji bezpłatnej, tam z kolei mieliśmy zakładkę pod tytułem Auto Migration i mieliśmy zakładkę pod tytułem Klucz. I poniekąd oczywiście to jest eksport i import strony w sposób zautomatyzowany. No tu powiedzmy, że będziemy mieli trochę więcej możliwości, czyli możemy sobie stronę wyeksportować lokalnie, później powiedzmy pobierzemy sobie taką paczkę i gdzieś tam wrzucimy. Możemy sobie wyeksportować naszą stronę do chmury, czyli na przykład na Google Drive, na Microsoft OneDrive i tak dalej. Możemy też wykorzystać tą automatyczną migrację, gdzie wklejamy kod wygenerowany na stronie docelowej, czyli to, co pokazywałem chociażby w wersji bezpłatnej tej wtyczki. Czyli na przykład przechodzimy tu do Import Site, na stronie docelowej przechodzimy wygeneruj klucz, ten klucz sobie tu generujemy i tam później w odpowiednie miejsce go wklejamy.
Dobrze, idziemy dalej. Mamy planowanie kopii zapasowych i tutaj pojawia się funkcjonalność naprawdę bardzo przydatna od strony takiej też praktycznej i od strony optymalizującej to, co gdzieś tam będziemy przechowywali, ponieważ mamy możliwość skorzystania z kopii przyrostowych. Co to oznacza kopia przyrostowa? Czym kopia przyrostowa w ogóle jest? No wyobraźmy sobie taką sytuację, że mamy skonfigurowane kopie przyrostowe i teraz w poniedziałek generuje nam się kopia pełna naszej witryny. Full, wszystko, wszystkie pliki, baza danych, w pełny zestaw. Ale następnego dnia będzie tworzona kopia przyrostowa, czyli zostaną zarchiwizowane tylko te dane, które uległy zmianie. Czyli na przykład baza danych, bo ta praktycznie cały czas żyje, jakieś pliki, które powiedzmy dodamy do biblioteki mediów, ewentualnie pliki, które zmodyfikujemy i tak dalej, ale właśnie tylko te zmodyfikowane i te ewentualnie nowo dodane. Co będzie oznaczało, że kopia we wtorek, czyli tego drugiego dnia, będzie znacznie mniejsza od tej poniedziałkowej, bo nie będzie przechowywała wszystkich danych. Kolejna kopia będzie przyrostową kopią, tak, w stosunku do tej wtorkowej i tak dalej, aż w końcu znowu któregoś dnia wygeneruje nam się pełna kopia, a zaraz za nią kolejne przyrostówki. Więc to jest naprawdę sposób bardzo fajny na to, żeby zaoszczędzić sporo miejsca. I tu jest, myślę, kluczowa też informacja dla tych z Was, że jeżeli na przykład zdecydujecie się na wykorzystywanie zewnętrznych dysków, takich jak Google Drive czy im podobnych, za które na przykład musicie płacić, bo okazuje się, że już ta przestrzeń, która dostępna jest za darmo w Google Drive, te 15 GB, to już Wam nie wystarcza, więc musicie wejść na płatny plan, no więc musicie płacić za tą przestrzeń. No więc teraz, jeżeli tej przestrzeni będziecie wykorzystywali dużo, no to wiadomo, że zapłacicie więcej, ale jeżeli sobie to zoptymalizujecie i będziecie tej przestrzeni wykorzystywali mniej, no to zapłacicie też mniej. Więc temu ma służyć właśnie też mechanizm tworzenia kopii przyrostowej. A jeszcze jest jeden element istotny. Taka kopia przyrostowa generuje nam się dużo szybciej i nie obciąża tak serwera, nie obciąża tak waszego konta hostingowego, jak ma to miejsce w przypadku, gdy tworzona jest pełna kopia, zwłaszcza gdy macie całkiem sporych rozmiarów projekt. No dobrze, więc tyle jeżeli chodzi o to miejsce. Zarządzanie backupami, no to wiadomo, możemy sobie tam wybrać, co chcemy na przykład odtworzyć, tak? Natomiast jeżeli chodzi o cloud storage, to kilka opcji nam przybyło, czyli chodzi o te miejsca docelowe do przechowywania danych zdalnie. Na przykład w wersji bezpłatnej nie mieliśmy Nextcloud, nie mieliśmy WebDAV, nie mieliśmy Wasabi, nie mieliśmy pCloud. No, jeżeli chodzi o pCloud, to na chwilę się zatrzymam, bo to jest naprawdę fajna usługa. W opisie znajdziecie link, jeżeli sobie przejdziecie, to no zobaczycie chociażby to, że mamy tutaj dostęp do wersji lifetime'owych, czyli płacimy raz i tyle. To jest naprawdę rzadkość przy tego typu usługach, więc tutaj takie coś możemy ustrzelić. I ja powiem Wam szczerze, że gdzieś 5, może 6 lat temu zainwestowałem właśnie w taką przestrzeń kilkuterabajtową i do tej pory z tego korzystam, nie zapłaciłem ani złotówki. Oczywiście na starcie zapłaciłem, tak, ale później już żadnych abonamentów, nic, więc to jest naprawdę dobre, jeżeli myślicie długoterminowo i chcecie gdzieś tam w jakimś przedziale czasu zaoszczędzić sobie trochę pieniędzy właśnie na takiej archiwizacji zewnętrznej. I tu macie od 500 gigabajtów aż do 10 terabajtów, więc to jest naprawdę bardzo dużo. Nawet jeżeli nie wykorzystujecie tych terabajtów do przechowywania danych waszej strony, chyba że strona jest potwornie duża, to możecie tą przestrzeń wykorzystywać do tworzenia kopii zapasowych waszych stacji roboczych, komputerów, laptopów itd. Można sobie zainstalować odpowiednią aplikację na komputerze i skonfigurować sobie tworzenie takich kopii. Także naprawdę bardzo, bardzo sympatyczne rozwiązanie. 10 lat są na rynku, no jak powiedziałem kilka lat temu, zakupiłem u nich taką przestrzeń i powiem szczerze, jestem naprawdę bardzo zadowolony. Nic złego się nie działa, przynajmniej nie pamiętam takich sytuacji. Bo pozostałe, no chociażby jak Google Drive czy Microsoft OneDrive, jeżeli chcemy tej przestrzeni mieć więcej, no to po prostu musimy się liczyć ze stałymi miesięcznymi opłatami. Dobra, idziemy dalej. Snapshoty generalnie działają w taki sam sposób, troszeczkę tylko interfejs nam się tutaj zmienił, nic więcej. Jeżeli chodzi o usuwanie obrazków, których już nie używamy, to też działa to w taki sam sposób jak w wersji bezpłatnej, natomiast w wersji płatnej mamy tutaj coś, co nazywa się rollbackiem, czyli powrót do poprzedniej wersji, na przykład wtyczki, motywu czy WordPressa samego. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że robicie aktualizację, powiedzmy mamy Elementora do zaktualizowania, aktualizujemy Elementora i po tej aktualizacji strona nam się wywaliła, bo nie ma jakiejś kompatybilności między Elementorem a inną wtyczką.
i musimy poczekać. Trochę pośpieszyliśmy się z tą aktualizacją. I w takiej sytuacji oczywiście możemy przywrócić backup naszej strony, tak? Bo bardzo często ludzie tak robią, nie mają innego pomysłu. Z drugiej strony oczywiście można sobie też zainstalować wtyczkę pod tytułem WP Rollback, która nam właśnie pozwoli cofnąć się do poprzedniej wersji danego rozszerzenia, ale no tutaj jeżeli już mamy WP Vivid w wersji Pro, to takich dodatków instalować nie musimy, bo mamy to w standardzie. I teraz jak to zadziała? Tu sobie możemy przejść na przykład na zakładkę z wtyczkami. Widzimy listę naszych wtyczek. Możemy zdecydować, która z nich ma mieć rollback aktywny. Co to znaczy aktywny? To znaczy, że jeżeli sobie zaktualizujemy daną wtyczkę, to w tym miejscu pojawi się jej poprzednia wersja. Po wybraniu tej poprzedniej wersji, klikając w przycisk rollback, cofniemy się do poprzedniego stanu sprzed aktualizacji. Więc to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne narzędzie. I właśnie tutaj mamy wtyczki, tutaj mamy motywy, więc możemy włączyć, wyłączyć te, których nie chcemy. W ten sposób sobie tutaj gdzieś w rollbacku archiwizować. Mamy też samego WordPressa, też można wyłączyć, można włączyć, więc jak będziemy aktualizowali WordPressa, to jego migawka, jego właśnie kopia tej poprzedniej wersji zostanie tutaj wygenerowana. No dobrze, więc mamy rollback, oczywiście są też ustawienia, tam kolejna zakładka, więc mogliśmy zerknąć, możecie sobie zerknąć i zobaczyć, coś tam się kryje. Eksport i import działa w taki sam sposób, jak widzieliśmy to w wersji bezpłatnej. Dalej mamy już ustawienia, debugowanie i informacje na temat licencji. Także w telegraficznym skrócie rzeczywiście widzicie, co oferuje Wam dodatkowo wersja Pro rozszerzenia WP Vivid. Czy zainstalować wtyczkę WP Vivid na swojej stronie internetowej WordPress? No cóż, to jest pytanie chyba bardziej do Was niż do mnie. Na podstawie materiału, który Wam przygotowałem, podejrzewam, że wyciągniecie odpowiednie wnioski. Jedyne, co mogę Wam podpowiedzieć, to to, że jeżeli macie na swoim koncie hostingowym, jak na przykład jest to na dithost.pl, że możecie sobie tworzyć klony strony, tak? Czyli ten staging możecie tam uprawiać. Możecie też tworzyć własne kopie zapasowe, czyli możecie je tworzyć z jednej strony manualnie, możecie je też tworzyć w sposób zautomatyzowany i co więcej, te kopie będą przechowywane na zewnątrz, na przykład na Waszym dysku Google Drive, plus jeszcze będą to kopie przyrostowe. No więc jeżeli takie narzędzia macie na hostingu, no to oczywiście WP Vivid wydaje się tutaj zbędnym narzędziem, bo pamiętajmy, że jest to wtyczka, którą musimy zainstalować, a każda wtyczka to kolejna cegła do plecaka WordPressa. Im ich więcej, tym po prostu WordPress ma trudniej, więc z tego względu oczywiście nie rekomenduję instalowania takich rozszerzeń, ale podkreślam to tylko wtedy, kiedy na koncie hostingowym macie odpowiednie narzędzia. Jeżeli tych narzędzi nie macie, to nie opierajcie się tylko i wyłącznie na tym, co Wam usługodawca oferuje. Czyli usługodawca, w zasadzie każdy usługodawca hostingu wykonuje swoje kopie zapasowe, tak? I z tych kopii zapasowej Wy możecie skorzystać, ale przenigdy się na tym nie opierajcie. Zawsze pamiętajcie, żeby mieć jeszcze oprócz tego, co oferuje Wam dostawca usługi hostingowym, żeby mieć jeszcze własną kopię zapasową. I w takiej sytuacji WP Vivid na pewno się świetnie sprawdzi, chociażby z tego względu, że w wersji bezpłatnej oferuje Wam możliwość przechowywania kopii zapasowych w zewnętrznych lokalizacjach, Google Drive, Dropbox i tak dalej. Także gorąco Was zachęcam do tego, żebyście sobie rzucili okiem też na wersję Pro, bo mamy tam rollbacki, mamy tam parę innych możliwości, trochę więcej opcji związanych chociażby z tworzeniem tych automatycznych kopii zapasowych, mamy kopie przyrostowe, więc sobie zerknijcie. Poniżej w opisie znajdziecie link, do tego jeszcze dorzucam Wam kod rabatowy, który obniży cenę, jeżeli się na wersję Pro zdecydujecie. No dobrze, tyle jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Wam za uwagę, gorąco zachęcam do subskrypcji kanału, łapka w górę, no i widzimy się na kolejnych filmach. Do zobaczenia.